the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Tak, kontynuujemy temat związany z samouczkiem, kontynuujemy go dalej. Zresztą mówiłem wam o tym nieraz, że będziemy to przez cały czas nagrywać i tutaj robić. Słuchajcie, no przedtem rozmawialiśmy sobie już o paru kwestiach. Rozmawialiśmy sobie o VIP-ie, rozmawialiśmy sobie o tym, jak sobie tutaj budujemy, jakby tak powiedzieć, konto. Ja bezpośrednio, tak tutaj widzicie, sobie też puszczam badania, bo chcę pomalutku sobie oczywiście robić te dwójki, żeby osiągnąć ten poziom te dwójek jak najwcześniej, nie wyrzucać nie wiadomo ile tam, powiedzmy, pieniążków na to, znaczy pieniążków czy też speed-upów. Bardzo mi zależy na tym, żeby, tak widzicie, ja sobie tutaj wszystko upgrade'uję, żeby móc jak najszybciej sobie to zrobić tam gdzieś do tego 7 poziomu i potem zdecydować, czy ja na przykład będę chciał, jak ten mam ratusz tutaj, o tutaj mamy kolejne odbiory, to zdobywamy, kiedy na przykład mamy, kiedy wysyłamy zwiadowców. Od niedawna zostało to wprowadzone, kiedyś było tak, że jak mieliśmy zwiadowców, to mieliśmy tutaj oczywiście odkrywanie tych jaskiń lub też innych. On tutaj, teraz jest tak, że jak odkrywamy tych wieśniaków, to zwiadowcy, no kiedy koło nich przychodzą, to oni nam jakby tak potem stoją pod zamkiem, my sobie to klikamy i zdobywamy te wszystkie rzeczy, które potem musieliśmy wcześniej odklikiwać na każdą wioskę i czekać, żeby to nam doszło. Teraz mamy troszeczkę to inaczej. Jaskinie dalej są na takiej zasadzie, że wysyłamy i oni nam zbierają, prawda? Lecz powiem wam taki myk, jak zaczynacie grę, że fajnie coś takiego wiedzieć lub też coś takiego zrobić. Słuchajcie. Tu ja sobie tylko wyślę jeszcze tutaj na jeden ten. Ja na przykład zrobiłem coś tego typu, że kiedy dołączyłem do sojuszu, a jest na przykład po lewej stronie, a sojusz, który tutaj ma główny fort, czy chcą budować fort prawdopodobnie i są gdzieś tam po boczu, ja zrobiłem tak, że szukałem tutaj w tym mniej więcej gdzieś miejscu jakiegoś zbieracza, który jest jakby tak enemy campem, czyli enemy, o na przykład tak jak mamy tu, i puściłem zwiad. Dzięki temu mogłem sobie odkryć większość tak mapy i pozdobywać tam dodatkowe jakieś rzeczy. Też w sumie jakbym gdzieś tutaj może znalazł kogoś, co zbiera jest enemy campu i puścił w tą stronę, to też te zwiady mi by przynosiły więcej takich, jakby tak powiedzieć, nazwijmy to gratisów. I teraz tak, kiedy mamy badanie, tutaj tak widzieliście wcześniej, kiedy mamy badanie, na starcie robimy sobie przeważnie technologię wojskową. Tutaj mówiłem, że możemy tu i tu wybrać, no ale też zapomniałem o jednej rzeczy. Kiedy wysyłamy naszych zwiadowców, to irygację, piłę, później te sierpy, kamieniarstwo, topór, to my potrafimy jakby to zdobyć z tych zwiadów. Ogólnie tu, poza tym, że sobie tworzymy to konto, i tak sobie robimy pomału. Najważniejsze jest to, żebyśmy tworzyli ten sobie jakby tak gear, puszczali to tutaj tak zbierali te surowce. Wiadomo, na taką chwilę nie mamy jakichś tam super tych zbieraczy, no bo jak sami wiecie, mamy troszeczkę tutaj różnicę. Ja sobie pozwoliłem, tak jak wam mówiłem wcześniej, żeby nie upgrade'ować danych dowódców, ja sobie pozwoliłem tutaj trochę tych sunsu tymi, jak widzicie, książkami zboostować, bo może mi się przydać tam w paru sytuacjach. Sobie przejdziemy niżej. Jak widzicie, ja mam w tym momencie Matyldę, prawda? Matylda jest bardzo fajnym dowódcą do zbierania i fajnie, że udało mi się trafić. Teraz zresztą mamy kolejne tutaj opcje, o których wam też za chwilę opowiem, bo to już kiedyś wam miałem, w poprzednim filmie miałem już wam mówić, czym to się tutaj wszystko je. Lecz teraz sobie odkryjemy, mamy Sun Tzu i też mamy Totema, więc to też jest kolejny bardzo fajny dowódca. I tu, kiedy zdobywamy jakiegokolwiek dowódcę, dobrze to akurat właśnie teraz pojawiło na filmie, kiedy zdobywamy jakiegoś legendarnego dowódcę, no to mam tak, jeżeli zdobywam go w taki sposób jak teraz, no to teraz nam wyskoczy taki pakiet. Ten pakiet, jak widzicie, jest gdzieś za około 30 zł. Wiadomo, jak ktoś tam ma jakieś inne przewolutowanie, może ten pakiet sobie to kupić taniej. I tutaj macie do zdobycia 10 głów. Normalnie, kiedy ja na przykład na moim koncie coś takiego trafiam, staram się gdzieś tam parę groszy mieć odłożone, żeby sobie coś takiego kupić. Lub też, kiedy mam taką sytuację, że odkrywam dowódcę, ale jeszcze nie muszę go przyzwać, bo jest coś takiego jak przyzwanie tam, gdzie mamy dowódców, po prostu jest dowódca 10/10 i piszę przyzwanie. Jeżeli ja go nie przyzwam, to ten pakiet mi się nie pojawi. Ten pakiet się pojawia zawsze, jak przyzywacie legendarnego dowódcę. Więc jeżeli macie plan na jakieś tam zainwestowanie, warto te parę złotych mieć odłożone, bo to jest jeden z lepszych pakietów w grze.
czyli coś, co naprawdę wam rozwija dowódców. Więc ja tutaj, jak widzicie, no niestety skipuję, tak samo jak skipowałem wcześniej tutaj tego epickiego, on zresztą też się za niedługo kończy. Lecz to tema oczywiście z miłą chęcią gdzieś tam chciałbym mieć w swojej walce. Tu sobie, teraz mamy tego Sun Tzu, dostaliśmy, więc mogę go ulepszyć. Tu oczywiście o odcinek, jak wyglądają ci dowódcy, ekspertyzę, to nagramy oddzielny odcinek. Przegadamy sobie może w sumie wszystkich dowódców z KVK1, KVK2. Przypuszczam, że takie, lub też podzielimy jakoś na piechotę, kawalerię, łuczników, czy też przyszłościowo też dowódców inżynierii. No ale fajnie coś takiego to tutaj sobie po prostu tworzyć. Tak jak widzicie, ja też pomalutku sobie tutaj otwieram te skrzynki, zdobywam przez cały czas jakieś dodatkowe tam speed-upy, jakieś tam gwiazdki do rozwinięcia dowódców. To jest moim zdaniem bardzo fajne, zresztą tutaj też mamy 2 złote keje, to też warto sobie otwierać, bo może nam poleci jakiś dowódca nowy. Im więcej mamy tych dowódców, też nam się siła rośnie, też wiemy, w co w tym momencie mamy iść i jak rozwijać swoje konto. W tym momencie mógłbym powiedzieć, że dla mnie zestawienie totema z tym nowym dowódcą, tak widzicie tutaj, z tym nowym dowódcą Kakun też byłoby niezłe. Zresztą tutaj musiałbym używać jakiegoś przyspieszenia, chociaż nie chcę ich na razie używać, chociaż 600 minut to nie jest jakoś bardzo dużo. Zobaczymy. Mamy jeszcze 11 dni, może się uda go zdobyć. No tutaj oczywiście można byłoby kupić, jak poziom 12 ratusza będę miał. No ale przejdźmy sobie ogólnie do takich eventów, które są przeważnie zawsze na start, bo te tu eventy, co macie, to akurat jest w takim etapie, gdzie wyszli majowie i te eventy mamy tego cyklu do końca stycznia. Lecz te eventy, które wam tutaj pojawiają, one się pojawiają przeważnie zawsze, kiedy zaczynamy nową grę. Ten event, jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms, on jest zawsze, odkąd ja pamiętam, tylko teraz inaczej te nagrody widzę, że się rozbijają, ale to jest coś, co warto zrobić zawsze na fulla, jeżeli tylko macie taką możliwość. Tu mamy rozbudowanie miasta, eksplorację świata, no to tak widzicie, też nam tutaj daje dodatkowo jakieś tam speed-upy, przyspieszenia lub też szybsza możliwość buffy do szybszego zbierania. Codziennie interesy, czyli logowanie się, no to też to jest przy młody kontakt najważniejsze moim zdaniem. Każdy dzień ma jakieś, tutaj widzicie, że możemy coś zrekrutować, żeby po prostu móc jak najlepiej rozwinąć konto. Co tu mamy dalej? Kolej mamy chwałę w bitwie. Ogólnie to jest dla spenderów, jeżeli ktoś chce przyfilować bardzo dużo siły i chce osiągnąć tam, nie wiem, te 1,5 miliona bardzo szybko i zdobyć tą skórkę, no to on to puszuje przez 6 dni, czy chyba 7. Ja uważam, że to nie jest skórka warta w ogóle uwagi, no chyba, że spendujesz, idziesz w kawalerię, kupujesz Minamoto, no to wtedy może rzeczywiście to wam wszystko odda. Ale to tylko będzie na chwilę. Wyścig ekspedycji to jest coś, co się pojawiło chyba ponad rok temu, przedtem tego nie było. To jest też dla Welly, bo tutaj o tym właśnie co mówiłem, że nagramy oddzielny odcinek na temat kanionu, to też wrzucimy sobie na późniejszy etap, kiedy tych dowódzów troszkę bardziej rozwinę i będę tam mógł zbijać z barbarzyńców. To sobie tutaj przerobimy. Tutaj po prostu zdobywamy wspomnianą, o której wam mówiłem, Ethelfledę. Tutaj po prostu ją zdobywamy te główki, rozwijamy ją. Też za dzienne na przykład tam zrobienie już jakiejś pozycji, dostajemy te główki z dziennych tutaj tej skrzynki, żeby móc spróbować ją wydropić. Więc to jest kolejny plus, jeżeli chodzi o kanion. Lecz to, co akurat tutaj widzieliście, ten sam event, który tutaj jest, tak? Jeżeli wyścig ekspedycyjny, to jest przeważnie też dla tych, tak jak mówię, Welly, którzy spendują, oni chcą jak najszybciej osiągnąć 40 poziom i być najlepszymi, zdobyć te najlepsze nagrody, tak jak tutaj widzicie. Zwycięstwo w ręku to jest coś, co też, jakby tak powiedzieć, było wprowadzone niedawno. Tego nie było parę lat temu, kiedy ja zaczynałem grę w Rise of Kingdoms. To jest kolejny plus, tylko tu też możemy powiedzieć, że to jest bardziej przygotowane dla Welly, bo jak zobaczycie tutaj ci najlepsi, którzy rosną w sile przez te, to jest chyba 5 dni trwa, 5,5 dnia, bo teraz jesteśmy akurat w takim etapie, gdzie już KD ma tam ponad dzień.
no to ci najlepsi, którzy rosną w sile, zdobywają te najlepsze nagrody 20 główek. To jest dość podobne do takiego eventu, który macie 20 Gold Head, gdzie wzrost siły daje, kto najlepiej urośnie w siłę, oczywiście rozbuduje swoje wojska, czy też tutaj na przykład technologię budowlaną, czy też technologię akademii, no to po prostu on zdobywa jak największą siłę i ta osoba po prostu to wygrywa. I tak to jest tu akurat rozwiązane w tym rankingu. Powrót bohatera to jest coś, co moim zdaniem warto robić, tym bardziej, że zdobywamy te herby lojalności tego eventu Rise of Kingdoms i potem ten herb lojalności możemy przeznaczyć na Kleopatrę. Kleopatra jest bardzo dobrym dowódcą do zbierania, więc warto pamiętać o tym, kiedy się ją zdobędzie. No i kiedy ją oczywiście wybierzecie, będziecie mieli tą możliwość tego przyzwania i też pojawi wam się ten pakiet, który widzieliście przed chwilą, więc to jest kolejny jakby taki zastrzyk czegoś, co warto wydać i warto jakby tak to konto w jakiś tam sposób sobie rozwijać z tymi złotymi głowami. Rozwój sojuszu to jest coś, co niedawno zostało wprowadzone w Rise of Kingdoms. Ja to widzę pierwszy raz, ale tak jak widzicie tutaj w zakładce, kiedy wchodzicie w sojusz, każdy sojusz ma jakieś tam wymagane opcje do rozwoju. Tu akurat mamy zbuduj centralną fortecę. Przypuszczam, że zbierają tutaj punkty, żeby tą fortecę postawić. Nie pamiętam ile to było, czy 700 czy 800k, żeby móc postawić pierwszą fortecę. No ale jest coś takiego, więc każdy, przypuszczam tutaj, jak wyjdziemy w ten rozwój sojuszu, każde, jakby tak powiedzieć, tutaj jakieś zadanie daje nam jakieś dodatkowe nagrody. W tym momencie mamy akurat epicką rzeźbę, gwiazdki i tam skrzynkę w poziomu 3, jeżeli chodzi o surowce. Próba Lotara to jest jeden z fajniejszych eventów, które moim zdaniem warto robić, bo przez teraz najbliższe 4 dni, kiedy zbijacie tych lotarów tutaj, no to, czy jak się będą pojawiać, no to macie dodatkowo możliwość, że wam taki lotar dropnie i będzie mogli go przyzwać i zrobić po prostu na niego rally, lub też ktoś będzie mógł zrobić na to, znaczy nie, wy musicie, jak dobrze pamiętam, rally, albo po prostu jak jesteście w sojuszu, no to dana osoba będzie rzucała. Co tu mamy? No odbierz dowódców, już wam mówiłem. Przełom epoki to jest coś, co się wam pojawia, dopóki macie no, konto jeszcze nie rozwinięte do 25 poziomu. Tak widzicie, tutaj każdy poziom jakieś tam nagrody daje. Ten ticket na poziomie 7 daje nam o 50% tańszy pakiet tego tutaj zapasu klientów czy uniowego. Przypuszczam, że każdy low spender albo jakiś mniejszy gracz powinien taki pakiet sobie na miesiąc kupować. Jest jeszcze jeden pakiet, który moim zdaniem jest jednym z lepszych z pakietów, jakikolwiek widziałem. Kiedyś on kosztował 70 zł, teraz kosztuje 5 zł. I jak zobaczycie, tutaj można chyba z 80, jak ktoś kiedyś obliczył, po 80k rubinów wyciągnąć. Wykupienie takiego pakietu i kiedy nam wzrasta nasz ratusz, tak, daje nam dodatkowe rubiny. Taki pakiet wykupiłem. Oczywiście to jest dostępne dla VIP-a 5 i wyżej, więc jak będziecie mieli już tego VIP-a 5, to wtedy warto coś takiego sobie dokupić. Jeżeli nie pamiętacie, co to jest VIP, no to macie możliwość oglądania drugiego odcinku i sobie przypomnienia, bo tam o tym mówiłem. I to jest taki pakiet, który z jednej strony warto, z drugiej strony no podrożał i Lili tutaj poleciała w kulki bez dwóch zdań, więc to jest kolejna jakby taka informacja dla was. I co tu mamy? Tutaj mamy coś, co mamy quiz sojuszu. Przyłącz się do sojuszu, udowodnij, że jesteś największymi mózgami. Aha, czyli to jest też coś nowego, bo przynajmniej nie było. Takie quizy sojuszu przeważnie wchodzą przy jakichś dużych eventach albo wydarzeniach i wtedy na przykład razem odpowiadać na jakieś pytania i tam będziecie widzieć, kto jak odpowiada. Niektórzy mogą banować te pytania rubinami, ale dzięki temu możecie zdobyć jakieś tam fajne nagrody jako sojusz. Co ciekawe, jeżeli to będzie dostępne, a ja będę online i będę mógł w jakimś sojuszu tu zagrać, bo teraz jestem w takim przejściowym sojuszu, no to z miłą chęcią coś takiego sobie tutaj to ruszymy. Więc mi się zdaje, że tyle, jeżeli chodzi o te opcje tutaj takie eventowe i a propos tego, jak tutaj rozwijamy sobie to konto i jak to wygląda. Przypuszczam, że parę fajnych, tak ciekawych rzeczy wam po prostu powiedziałem. Będzie troszeczkę tego więcej, bo nie bierzmy pod uwagę, że nie da się wszystkiego wam opowiedzieć w jeden dzień jakoś bardzo dokładnie, bo niestety tak teraz działa, o widzę, że rangę mi dali wyższą, to tak niestety teraz działa, że to nie jest tak, że hop, siup i wam opowiem całą historię Rise of Kingdoms w jednym. Tutaj widzę, że mogę sobie też
odkrywać bardziej mapę. Tak właśnie jak widzicie w tej zakładce, no to kiedy tam mi ci panowie latali, czyli zwiadowcy, to też poprzechodzili koło takich baszt, ale to też będzie na inny temat, czy też przełęczy. To będzie coś, co naprawdę będziemy musieli już sobie omówić jeszcze w innym terminie. Idziemy w mur, nie, gospoda się buduje, to potrzebujemy magazyn sobie rozwinąć, a czemu nie? Więc tyle chyba. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Dzięki wielkie, że tutaj to przez cały czas pchamy i rozwijamy. Ja się naprawdę cieszę, że wszystko tutaj idzie w podobny. Jeżeli wam się podobają te filmiki, to zostawcie lajka, suba, cokolwiek, żebyśmy mogli tutaj fajnie te przygody samouczkowe wam dalej prowadzić, żebyście też tutaj mogli z tego czerpać wiedzę i mam nadzieję, że tutaj parę fajnych informacji wam daję. A potem przejdziemy do kolejnych tematów, bo nie będę ukrywał, jest tego naprawdę dużo. Jest tego bardzo dużo rzeczy, które naprawdę teraz na start trzeba już mniej więcej wiedzieć, a co dopiero w późniejszym etapie, kiedy będziemy jeszcze bardziej to konto rozwijać. Więc ja postaram się wam na tyle, ile tutaj będę miał w tej wiedzy i na ile tutaj będziemy grać na tym powiedzmy królestwie, czy na tym takim powiedzmy moim koncie poglądowym, gdzie rozwijam sobie go, żeby po prostu dla was te filmy tworzyć. Zobaczymy, ile tutaj to wszystko, jak to będzie wyglądało i będziemy to pomału pchać, więc tyle ode mnie, do zobaczyska, trzymajcie się, elo.